Cześć, witajcie! Zagrałem w Samson i powiem wam jedno, zawiodłem się i to mocno, bo ta gra wyglądała jak coś godnego uwagi, ale od początku. Przypadek gry Samson jest dość ciekawy, bo tempo w jakim ta gra się pojawiła było od początku bardzo dziwne. Najpierw zapowiedź i prezentacja miasta, potem bardzo szybko pierwsze materiały z tego miasta, zaraz potem bohater i historia i nagle pełne trailery, wysyp gameplayów i szybka premiera tuż za rogiem. Wszystko działo się błyskawicznie i w tym momencie były dwa obozy graczy. Pierwszy, któremu zapaliła się czerwona lampka i myśleli, że coś tu jest nie tak, ponieważ tak jak mówiłem, premiera była względnie szybko od zapowiedzi po premierę. Oraz drugi obóz, który myślał, że twórcy są pewni gry, dlatego pokazują ją tak szybko w każdym możliwym aspekcie. I powiem wam, ja byłem dokładnie w tym drugim obozie. I cholernie się pomyliłem. Za grę odpowiada studio Liquid Sport, czyli ludzie, którzy wcześniej pracowali przy tytułach takich jak Just Cause czy Mad Max. I to była dobra wiadomość i kolejny z perspektywy czasu błędny sygnał. Bo szczególnie Mad Max, mimo że dziś trochę zapomniany, pokazywał, że ci ludzie potrafią robić solidne gry z solidną walką i z solidną jazdą autem. Bo przypomnijcie sobie, Mad Max serio miał solidny model jazdy, cała gra opierała się o upgrade'ach naszego auta, o walkach tym autem. System walki był zaczerpnięty z serii Arkham. No, gra była dobra, ale z perspektywy czasu bardzo niedoceniona. No i Samson celował w podobne tony. Więc oczekiwania były całkiem spore, zwłaszcza, że materiały przed premierą jasno sugerowały, czym ta gra chce być. Brutalna walka wręcz i właściwie tylko tak walczymy w tej grze, oprócz starcia autami, improwizowana broń, no i tytułowa jazda samochodem. No z tych improwizowanych broni to wiecie, noże, siekierki, butelki, nawet dało się podnieść zamrożonego dorsza i nim rzucać, cokolwiek macie pod ręką. I to wszystko, co teraz wymieniłem, miało być sednem tej gry i głównym daniem, ale o tym za chwilę. Fabuła również przed premierą, jak i po zagraniu tych kilku godzin zapowiadała się całkiem spoko. Tak jak pisałem wcześniej w mediach społecznościowych, miałem mocne skojarzenie z filmami z Liamem Neesonem. No wiecie, coś w stylu Uprowadzonej. I w pewnym sensie tak właśnie jest. Wracamy do miasta Tyndallstone, a główny bohater zostaje zmuszony do spłacenia długu wobec gangsterów po nieupadłym napadzie. Stawka, no życie jego siostry, która pełni rolę w tym momencie zakładniczki. Sytuacja szybko się komplikuje, bo z każdą kolejną godziną rosną odsetki, a brak spłaty w terminie może mieć bardzo konkretne konsekwencje tego samego dnia. I punkt wyjścia jest naprawdę solidny. Desperacja, presja czasu, osobista stawka, tylko że gra kompletnie tego nie wykorzystuje. Zamiast budować emocje, napięcie, relacje z bohaterem, gra rzuca nas od razu w środek wydarzeń. Nie ma tu żadnej ekspozycji i żadnego sensownego wprowadzenia w akt. Budzimy się w mieszkaniu, szybki telefon, szybkie zapoznanie z interfejsem i tyle. Lecimy odhaczać zadania. Zero emocji, zero budowania stawki, zero powodu, żeby gracz faktycznie przejął się losem tej siostry. Nie wiemy nawet, czy do cholery lubimy naszą siostrę, jako gracz czy sam Samson. I kim są ci ludzie, u których mamy swój dług. Nie przeszedłem tej gry, więc nie traktujcie tego jako pełnej recenzji, bardziej jako opinię po kilku godzinach, ale nawet po tym czasie widać jeden duży problem. Cała gra kręci się wokół zarabiania pieniędzy na spłatę długu i tutaj mamy system, w którym każdego dnia musimy uzbierać konkretną kwotę i same zadania są bardzo generyczne i nudne. No i słuchajcie, jedziemy gdzieś i bijemy grupę przeciwników, albo niszczymy auta w mieście, albo ścigamy się z innymi samochodami i eliminujemy ich po drodze, albo zbieramy paczki, albo robimy wyścigi na czas między bramkami, albo kogoś dowozimy i koniec. No i jeżeli to poznamy, no to gra nie ma nic innego do zaoferowania. I jeśli brzmi wam to znajomo, to tak, trochę jak Driver i do tego jeszcze wrócimy. Na początku to nawet potrafi sprawić jakąś tam frajdę, ale tylko przez chwilę, bo po jednym lub dwóch dniach w grze widzieliśmy już praktycznie wszystko. I zaczyna się monotonia, no i też dochodzi ten wątpliwy dla mnie system energii, czyli jednego dnia możemy zrobić tylko określoną liczbę aktywności, a potem musimy iść spać, żeby się zregenerować i móc znowu robić różne rzeczy w mieście.
A dlaczego jest to dla mnie wątpliwe? Bo z jednej strony wygląda to jak sztuczne wydłużanie gry, która i tak jest raczej krótka, a z drugiej w teorii, no ma to trochę sensu, bo skoro spłacamy dług, to nie powinniśmy móc zrobić wszystkiego od razu. Na potrzeby gry oczywiście. Jest to w miarę sensowny zabieg, żeby wprowadzić jakiś tam gameplay loop. Tylko że w praktyce bardziej to ogranicza niż pomaga, ale jeżeli zagracie, sami ocenicie. No ale dobra, załóżmy, że gracie w tą grę, no i w pewnym momencie dochodzimy do wniosku, że w tym mieście po prostu nie ma co robić. Poza misjami fabularnymi i zadaniami na spłatę długu jest kompletna pustka. No dobra, są jakieś znajdźki typu rozwalanie tabliczek wyborczych, ale właściwie to tyle. I teraz, żeby nie było, że tylko narzekam, miasto wygląda dobrze, ale jest martwe. Nie możemy wejść do każdego auta, tylko do tych oznaczonych lub stojących na poboczu lub na stacji. Jeśli rozwalimy jednak samochód w trakcie misji, nie możemy po prostu wyrzucić kogoś z innego auta. Dlaczego? No nie wiem, jest to strasznie głupie, brakuje tu logiki i konsekwencji bycia gangsterem, czy też byłym gangsterem. Brakuje też swobody, brakuje również sensu, a szkoda, bo kibicowałem mocno temu tytułowi i co najgorsze, nie ma poczucia konsekwencji. Możemy rozjeżdżać ludzi podczas pościgów, no i ogólnie jest zero reakcji. Możemy atakować cywilów, ale policja pojawi się po prostu od święta. Zero poczucia, że miasto żyje, zero sprawczości oraz konsekwencji. To tak jakby Samson był jedynym bohaterem w pięknej makiecie. Przejdźmy teraz do tego, czym ta gra była reklamowana, czyli walka. I tutaj zaczynają się schody. System walki jest po prostu niedopracowany. Postacie przenikają się nawzajem. Nasza postać też potrafi przenikać przez ściany, czy całkowicie znikać w teksturach podczas atakowania. Hitboxy też są dziwne, uniki są sztywne, blok wygląda sztucznie. No ale jeżeli odejść od tego wszystkiego, to walka też sama w sobie jest chaotyczna i sprawia wrażenie, jakby działała na pół gwizdka. Drugim filarem miała być jazda samochodem i tu od razu powiem jedno, to nie jest GTA. I wiem, drodzy dziennikarze, że fajnie to brzmi w nagłówkach, ale nie. I tak bije do was PP, może czasem trochę przyzwoitości i rzetelności, a nie coś, co będzie brzmieć fancy w nagłówkach na waszej stronie. Ta gra zdecydowanie bliżej ma do Drivera, zapamiętajcie. Tylko że też sama jazda jest kwestią dyskusyjną. Model jazdy jest bardzo casualowy, a samochód momentami zachowuje się jak mydelniczka i moim zdaniem jest to największy problem, ponieważ ciasne uliczki nie pomagają w tak śliskiej jeździe autem. Czy się to komuś spodoba? No może, ale na pewno nie jest to coś, co robi efekt wow. Ale ja nie jestem od tego, by oceniać system jazdy. Do tego dochodzą problemy techniczne, spadki klatek, problemy z kolizją, ogólne niedopracowanie. Mimo że mi działała gra dość płynnie, to zaznaczę, że ja posiadam solidny procesor i kartę 5080, więc nie jestem miarodajny akurat w tym aspekcie. Ale żeby nie było, są też plusy i to konkretne, tak jak mówiłem wcześniej, miasto. Widać, że twórcy naprawdę włożyli w nie sporo pracy i sami mówili, że na początku skupili się na produkcji wyłącznie tego aspektu i tylko tego. Obskurne ulice, porty, fabryki, osiedla, obrzeża, to wszystko wygląda naprawdę dobrze i ma klimat. A drugą rzeczą, która jest naprawdę dobra w tej grze, jest grafika, bo pod względem wizualnym ta gra naprawdę daje radę. Nie ma tu powodów do narzekania. Szkoda tylko, że to wszystko nie idzie w parze z resztą. Podsumowując, mógłbym to skrócić do jednego zdania. Samson to piękne miasto, ale wypełnione kompletnie niczym. Nie jest to może Manzai, bo błagam, ta gra obok Manzai nawet nie stała i jest to dużo lepsze od tego krapa, którego wcześniej dostaliśmy. I o którym zrobiłem też materiał pierwszy na kanale. Nie był on jakoś specjalnie dobrze wykonany, ale jak chcecie sprawdzić, to zapraszam. Ale Samson jest to zdecydowanie produkt bardzo przeciętny i przed twórcami jeszcze dużo pracy, jeśli chodzi o dopracowanie tego produktu. W postach mówiłem, że za 100 zł warto spróbować, bo cena jest przystępna, ale to było jeszcze przed zagraniem w ten tytuł. A po zagraniu mam do tych swoich słów bardzo mieszane odczucie. Ale też nie zrozumcie mnie źle, jest to produkt średni, da się w to grać, da się to przejść, może nawet da się czerpać jakąś przyjemność z tej jazdy autem, bo ta gra widać, że celuje mocno w te tony, w tę jazdę autem, eliminację i tego typu rzeczy, tylko że tak jak to powiedziałem, to wszystko jest wypełnione niczym. Te misje są powtarzalne, jeżeli zrobiliście w pierwszym, 2, może 3 dniach w grze konkretne misje, wypełniając cele, czy to jazda, bicie i tak dalej, no to zobaczyliście już właściwie wszystko w tej grze.
No i przeplatane jest to misjami fabularnymi. Jest to strasznie wydłużone, tą grę z tego co widziałem da się w przejść około 4 do 5 godzin, więc jest bardzo krótkim produktem. No i mam bardzo ambiwalentne odczucia, żeby polecać tę grę komukolwiek. Zwłaszcza, że przy gorszych konfiguracjach sprzętowych od mojej, no to ta gra będzie działała po prostu strasznie i będzie cięła, będą spadki klatek i tak dalej. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. Jest to taka trochę luźniejsza forma, trochę pogadankowa, trochę się przygotowałem. No i mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. Zostawcie komentarz, trzymajcie się, cześć.